Jeśli lubisz filmy o szurach, ale nie takich lajtowych szurach, co to opowiadają, że im sąsiadka nasikała do rabatki albo coś takiego, tylko takich prawdziwych, mocnych szurach premium, którzy opowiadają takie dyrdymały, że od samego słuchania prostują się zwoje mózgowe. I jeśli chcesz posłuchać o spiskach, starożytnych rasach rządzących ziemią, dowodach na to, kto z najwyżej postawionych ludzi na świecie jest gadem, a kto wężem, a nawet o płaskiej ziemi, oraz tym, jaki związek z tym wszystkim ma Świnka Pepa, no to ten film jest właśnie dla ciebie. Zapraszam. Dawno już na moim kanale nie było kogoś tak odklejonego. Kogoś, kto swoimi teoriami przebija szusz, opowiadającą o tym, że siłą woli można zmienić swoje DNA. Kogoś, kto przebijałby Atora, opowiadającego w zasadzie cokolwiek. Od teorii o UFO po analizę 20-sekundowego klipu z TikToka zakończoną 45-minutowym wywodem o masonach. Dzisiejszy bohater funkcjonuje pod ksywką Obserwator Końca i należy on do frakcji szurów religijno-spiskowo-antynaukowej. Jest silnie wierzący, ale w taki bardzo charakterystyczny sposób, który polega na widzeniu spisków w spiskach i wszechobecnych wpływów diabelskich istot. Te diabelskie istoty mają wpływ nie tylko na ludzi, ale nawet na trwające miliardy lat procesy geologiczne na Ziemi. To też na pewno nie jest głowa węża ostatnio. Tutaj dużo osób o tym mówi. To nie są jego nozdrza, to nie jest jego oko i tak dalej. A to na pewno nie są jego potomkowie. W ogóle jak to jest, że takie niszowe gigaszury wybierają sobie takie ksywki, że od razu wiadomo, że będzie grubo? Przecież to samo było z Naczelnikiem Państwa Polskiego, o którym filmik zrobiłem parę miesięcy temu. Jeśli chcesz obejrzeć tamten film, to tutaj w karcie i w opisie jest playlista o największych szurach, jakie udało mi się znaleźć w polskim internecie. Na początku nasz bohater publikował na swoim kanale amatorskie rapsy. Ja nie jestem jakimś wielkim znawcą rapu, ale no Taco Hemingway to nie był. Bardziej taki Eldo na wolną. Na wolno, masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną. Gotów do walki jak Lobo i tak jak Koprobo oczyszczam miasto z pustą głową. Ale nadal chyba nie ma na świecie tak złej muzyki, która by tak skutecznie wyżerała mózg, jak to, co obecnie publikuje na swoim kanale nasz dzisiejszy bohater. I nawet jak weźmiecie swoją najbardziej nielubianą piosenkę, po usłyszeniu której zaczynacie się zastanawiać, jaki to przedmiot w zasięgu wzroku będzie na tyle cienki, że wydłubiecie sobie nim bębenki uszne i w końcu zakończycie to cierpienie, to i tak ta piosenka nie będzie nawet w ułamku tak destrukcyjna dla waszych szarych komórek, jak to, co Obserwator publikuje obecnie. Mało tego, jego antynaukowe i przeczące podstawowym faktom z naszego otoczenia rzeczy to nie są takie małe głupotki jak u Atora, który gdzieś tam przekręci cyferki albo wstawi grzyb atomowy na miniaturkę. No co to nie. U naszego dzisiejszego bohatera działa są znacznie grubszego kalibru. I w dzisiejszym filmie wspólnie poznamy nie tylko ukrywaną prawdę o bombach atomowych, niesamowite fakty o atomach, nie tylko dowiemy się, jak głęboko sięgają macki demonicznych sił, które opanowały świat, a nawet, no nie uwierzycie, poznamy prawdziwy kształt Ziemi. Ale zanim przejdziemy do kwestii płaskiej Ziemi, to zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem, bo dzięki temu YouTube trochę bardziej mnie lubi. A jak chcesz więcej takich filmów jak ten, gdzie siłą logiki rozbijamy szurskie teorie, no to zostaw suba z dzwoneczkiem, bo bardzo chciałbym, żeby udało nam się na tym kanale przed wakacjami wbić 30 000 subów. No, dzięki. Zacznijmy ten filmik od płaskiej Ziemi, bo dzięki Sajfanowi i jego legendarnej serii dowiedzieliśmy się, jak bardzo zabarykadowanym na naoczne, dostarczany każdego dnia fakty trzeba być, żeby wierzyć w coś tak monstrualnie wręcz głupiego, jak to, że Ziemia jest kosmicznym naleśnikiem. Płaskoziemcy są lepiej zamknięci na rzeczywistość niż Fort Knox na złodziei. Albo może prawie tak dobrze, jak twoja ulubiona żabka, wtedy, gdy ten jeden raz chciałeś sobie akurat kupić chiperki i monsterka o 23:01. Ale jednak. Przestrzeń jest jakby wygląda zakrzywiona. Ale ja uważam, no tak, ale jeżeli czasoprzestrzeń byłaby płaska i te grawitony powodują, że ona jest efektywnie zakrzywiona, to w takim razie, jeżeli ta czasoprzestrzeń jest fundamentalnie płaska... Gościu, płaska to jest Ziemia. No i wyobraźcie sobie, 8,5 roku od startu serii o płaskiej Ziemi.
prawie 7 lat od jej zakończenia. Serii, która w bardzo przystępny sposób odpowiada chyba na każdy argument, który mogliby mieć płaskoziemcy. No ale i tak, nadal znajdują się ludzie, którzy są na tyle uparci, na tyle wytrwali w swoim dążeniu do zakłamywania rzeczywistości, żeby twierdzić, że jesteśmy okłamywani w sprawie kształtu planety, na której żyjemy. Pewnie pomyśleliście sobie, że na pewno wyciąłem coś z kontekstu, że to nie jest możliwe. No cóż, nic bardziej mylnego. Proszę teraz reżyserkę o zaprezentowanie kolejnego materiału wideo. Wiara w kosmos doprowadzi wielu ludzi do zwiedzenia i do zguby ostatecznie. Kosmos jest fundamentem pod przyszłe zwiedzenia, które będą miały miejsce, które zresztą już mają miejsce. Ukrycie kopuły, firmamentu, kolejna rzecz. Często dzieci mają bardzo dobrze przemyślenia. Dorośli już tracą tą zdolność. Tutaj jest takie coś, że po tym się... Antek, powiedz tutaj, ktoś się pyta, co jest powyżej kopuły? Jak jest kopuła, to co jest nad kopułą? Woda. A nad wodą? Miasto. Jakie miasto tam jest? Co to za... Boga. Tak, i co w tym mieście jest? Zamek. Wielki zamek i wielkie miasto piękne, nie? Widzisz, nawet mój syn wie, co tam jest. Ponad kopułą są wody wielkiej głębi, a ponad powierzchnią tych wód wielkie miasto Pana Boga. Więc żeby zebrać to tak wszystko do kupy. Ziemia jest płaska, nad ziemią jest kopuła, a nad kopułą zamek Boga. Nie wiem po co aż tyle miejsca potrzeba na ten zamek Boga, ale widać tyle jest potrzeba. Jakie to głupie jest. Tylko że problem polega na tym, że widzieliśmy masę zdjęć kulistej ziemi. Widzieliśmy dziesiątki nagrań wideo. A nie widzieliśmy żadnego zdjęcia kopuły, sklepienia, tego zamku, żadnego zdjęcia rzekomo płaskiej ziemi z góry. I ani obserwator, ani żaden z płaszczaków z jakichś przyczyn, z jakichś powodów nic takiego nie pokazuje. W ogóle to na sklep.lem2137.pl już teraz pocztówki i torby z płaską ziemią. Jeżeli macie ochotę pokazać światu, jaki jest prawdziwy kształt ziemi, to musicie poczekać, aż pies wam przestanie chodzić pod nogami, a potem zamówić coś na sklep.lem2137.pl. Gorąco zapraszam. No ale tak, zdjęcia mogą być sfabrykowane, to prawda. Ale na płaskiej ziemi nic nie ma sensu. Dosłownie, jak tylko to zaczynacie omawiać, to natychmiast okazuje się, że trafiacie na kaskadę coraz większych głupot. Ani obserwator, ani jakikolwiek inny płaskoziemca nie jest w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania w stylu: jak to jest możliwe, że skoro Ziemia jest płaska, to zachodzi słońce? Jaka magia jest używana do tego, żeby schować słońce pod dysk, jednocześnie nie chowając go pod dysk? I żaden z płaskoziemców nie był w stanie póki co wytłumaczyć, jak to się stało, jak do tego doszło, że wzięto całkiem niedawno ich przedstawicieli, czyli najbardziej znanych youtuberów płaskoziemców, na Antarktydę. Hey everyone, we are live from Antarctica. No i płaskoziemcy mogli tam rozstawić cały swój sprzęt, kamery, no cokolwiek tylko chcieli. A mimo wszystko, z jakiegoś nieznanego im powodu, będąc na tej Antarktydzie, słońce cały czas kręciło się nad ich głowami. Co fizycznie nie jest możliwe na tym ich wymyślonym naleśniku. Zwyczajnie w tym ich modelu nie ma takiej sytuacji, że będąc na Antarktydzie, słońce się kręci nad twoją głową. A mimo wszystko, obserwator cały czas utrzymuje, że Ziemia jest płaska. Idąc dalej, zapewne część z was miała okazję widzieć lub nawet uczestniczyć w budowaniu jakiegoś budynku. No to odbywa się to tak, że jak już mamy wszystkie plany, pozwolenia i tak dalej, mamy załatwioną całą tą papierologię,
to przyjeżdża pan geodeta, rozstawia taki specjalny sprzęt i pokazuje, gdzie, według planów, należy budynek wybudować. I geodeta zajmuje się dziedziną nauki nazywaną geodezją. Chociaż pewnie według obserwatora geodezja to pewnie tylko przykrywka dla tajnej operacji NASA prowadzonej przez jaszczury z Watykanu albo coś równie absurdalnego. No i istnieje też coś takiego jak geodezja wyższa, czyli obszar geodezji, który zajmuje się pomiarami odległości na trochę większych powierzchniach. No i ta dziedzina geodezji musi już uwzględniać zakrzywienia kuli ziemskiej, no bo po prostu inaczej obliczenia by się totalnie nie zgrywały. I zdawać by się mogło, że być może geodeci może mają jakieś takie choćby mgliste pojęcie, jaki kształt ma nasza planeta, skoro w zasadzie znaczna część ich pracy właśnie o to się opiera. I teraz powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że mamy w Polsce jakieś 20 000 geodetów uprawnionych? A ze względu na to, że te uprawnienia wcale nie są aż tak prostą sprawą do zdobycia, pewnie jest jakieś 3 razy więcej ludzi, którzy ich nie mają, a i tak zajmują się geodezją. Więc mamy powiedzmy jakieś 80 000 ludzi zajmujących się tym fachem. Więc jak to jest możliwe, że żaden z nich, ucząc się w technikum geodezyjnym, robiąc inżynierkę, magisterkę, a w przypadku niektórych nawet doktorat i habilitację, nie był w stanie na żadnym etapie tej naprawdę wieloletniej edukacji zauważyć, że wszystko to, czego się uczą, nie ma żadnego związku z prawdą, co? Jak to jest możliwe? I żaden z nich, robiąc te, nie wiem, badania do doktoratu, nie był w stanie się zmiarkować, że no, chyba coś tu się nie zgrywa, coś tu chyba nie pasuje. To, czego się uczymy przez kilkanaście lat, nie trzyma się kupy. Ci wszyscy ludzie są tak ślepi, albo po prostu tak głupi, a jedynie obserwator i jemu podobni są dostatecznie mądrzy, żeby odkryć coś tak podstawowego. No a może po prostu w samej tylko Polsce wydajemy rocznie setki milionów złotych na przekupywanie samych tylko geodetów, żeby milczeli o prawdziwej naturze rzeczy. I pewnie kolejne setki milionów, albo i miliardy, żeby przekupić wszystkich ludzi zajmujących się lotnictwem, fizyką, spedycją, geografią, marynarzy i zapewne masę innych, którzy nie przyszli mi nawet do głowy, ale o których możecie napisać w komentarzu i powiedzieć, jakie inne jeszcze zawody na pewno muszą być przekupywane. Idąc dalej, ani obserwator, ani żaden inny płaszczak nie jest w stanie nam wytłumaczyć, jak działa grawitacja. W jaki magiczny sposób na Ziemi wszystko leci w dół? A będąc przy grawitacji i spadaniu obiektów, jak to jest możliwe, że istnieją sztuczne satelity? Jaka to magiczna siła sprawia, że obiekty stworzone przez człowieka są w stanie latać sobie kilkaset kilometrów nad naszymi głowami, nad tym tworem, jakim jest płaska Ziemia, i nie spadać? Jak to jest, że już od lat 70. XX wieku, jak wycelujemy metalowy talerz w bardzo określony punkt na niebie, to możemy w ten sposób oglądać telewizję? Jak to wyjaśnić bez satelit? Satelit, które nie mogłyby istnieć na płaskiej Ziemi, no bo wszystkie by po prostu pospadały. No i też jak to jest, że też gdzieś od lat 70. istnieje niemożliwy bez istnienia sztucznych satelitów system GPS. Od lat 80. radziecki GLONASS, potem jeszcze doszły europejski Galileo, chiński Beidou i indyjski INRSS. Wszystkie one istnieją dzięki kulistości naszej planety. Gdyby Ziemia miała inny kształt, to pospadałyby one, zanim jeszcze ktokolwiek zacząłby z nich korzystać. A nie wiem, czy wiecie, ale trochę ciężko korzystać z satelitów, które spadają. Trochę to tak nie działa. Więc napiszcie mi proszę w komentarzach, jak to jest, że działają takie niemożliwe do istnienia na płaskiej Ziemi rzeczy jak telewizja satelitarna, systemy geolokalizacyjne, telefonia satelitarna, która przecież też istnieje i też z niej korzystamy już od kilkudziesięciu lat. No chyba, że nie wiem, te wszystkie satelity są poprzyklejane do kopuły na taśmę klejącą albo na ciepły klej. Chociaż w sumie powiem wam, że jak to drugie, to czuję pewien potencjał. Czuję, że NASA mogłaby zacząć robić tutoriale, takie jak 5 Minutes Crafts, tylko że z przyklejania satelitów do kopuły na ciepły klej.
Jeżeli chcielibyście zobaczyć tutorial z przyklejania satelitów do kopuły na ciepły klej, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zobaczymy, co się uda wymyślić. Ja napiszę do moich przyjaciół masonów, do pana szatana i zrobimy wam wspólnie taki tutorial. I dla większości normalnych ludzi to powinno być wystarczające, żeby odrzucić tą śmieszną ideę płaskiej ziemi. Ale jak twoje argumenty na temat tak oczywistych rzeczy jak kształt planety ograniczają się do tego, co ktoś ma nadrukowane na koszulce, no to faktycznie możesz mieć pewne problemy ze zrozumieniem świata, który cię otacza. Jeśli ktoś dzisiaj przyjdzie ci powie, no ty, płaska ziemia, ty zwariowałeś, chłopie, zobacz, Elon Musk wysyła astronautów w kosmos i są nawet filmy, a ty tu w płaską ziemię wyjeżdżasz? No to ja się pytam wtedy, który Elon? Ten El w masce? Ten produkt marketingowy zakulisowej satanistycznej elity, który wygląda jak jakiś czarny mak, śmiga ciągle w tej czapce Make America Great Again, no i czci smoka, który w Biblii, wielki smok, wąż starodawny, jest nazywany diabłem i szatanem i zwodzi całą zamieszkałą ziemię. I ty mi każesz wierzyć przedsięwzięciom gościa, którego ekipa wygląda tak, jak dosłownie jakaś sekta satanistyczna z odwróconymi krzyżami, czarna cała. Serio? Naprawdę mam uwierzyć tym ludziom w to przedsięwzięcie i w tą marną grę aktorską? I tym, którzy co prowadzą te rzeczy i praktycznie na każdym kroku pokazują, komu służą? Smok, diabeł, szatan, tak? Nie ma takiej opcji. Jakby to nie wyglądało realnie, to trzeba pamiętać o tym, że ten, który stoi za tym, co widać po symbolice, całej otoczce i tak dalej, ich Pan jest ojcem kłamstwa i nie ma w nim prawdy, tak? Jak mówi Biblia. Jeśli interpretujesz świat na podstawie czegoś tak nieznaczącego, jak twoje wymysły na temat wzoru nadrukowanego na czyimś ubraniu, a nie na podstawie czegoś, co da się zweryfikować, a jeszcze oprócz tego samego siebie określasz jako tego, który opowiada ludziom prawdę, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo mocno zakrzywia twój obraz rzeczywistości. Czyli jak ktoś ma na przykład koszulkę z pastą, no to znaczy, że promuje wizję świata, w którym na Ziemię przybywają Anunnaki przez tunele czasoprzestrzenne, które są symbolizowane przez ten makaron, który się wije, tak jak te tunele czasoprzestrzenne. Tak? Czy to też możemy iść tą drogą, czy to już jest za głupie? Jakby, gdzie jest granica tego, jak debilną rzecz można powiedzieć i uważać, że ktoś ma to przyjąć za prawdę? I ja wiem, że naśmiewanie się zwierzeń religijnych może nie jest najładniejszą rzeczą, jaką można zrobić, że to dość niskie i że staraliśmy się tego nie robić tutaj na tym kanale. Ale z drugiej strony, jak inaczej niż śmiechem zareagować na taki poziom absurdów i zwyczajnych dyrdymałów, które tak bardzo nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, że żeby przeprocesować to, co właśnie zostało powiedziane, to potrzebujesz chwili czasu, żeby zastanowić się, czy ktoś po prostu nie robi sobie z ciebie jaj. No i wreszcie, już tak na koniec tego rozdziału, jak inaczej zareagować na kogoś, kto nie tylko siebie karmi tego rodzaju oderwanymi od rozumu i godności człowieka bzdurami, no to jeszcze wpaja takie szkodliwe rzeczy dzieciom i przekazuje te kłamstwa dalej. Często do tysięcy odbiorców. Jeśli jednak ktoś z was pomyślał, że płaska ziemia to koniec głupot, w które wierzy obserwator końca i o których opowiada w internecie, no to oczywiście jesteście w grubym błędzie. I powiem więcej. Gdybyśmy mieli to przełożyć na sytuację ze znanych dzieł, no to Frodo z Samem dopiero opuszczają Shire, a Valu z blok ekipy dopiero ma zamiar powiedzieć, że ma pewien plan. A, zapomniałem powiedzieć. Mam pewien plan. Mamy zatem cały wachlarz najróżniejszych, nie mających najmniejszego potwierdzenia w rzeczywistości wymysłów, teorii spiskowych i zwyczajnych kłamstw. I każda kolejna pozycja na tej liście jest głupsza niż poprzednie. I ile bym ich nie słuchał, to cały czas czuję, że moje szare komórki obumierają od kontaktu, od obcowania z tymi bzdurami. I zacznijmy od klaunów.
Wczoraj przeżyłem z nią taką noc, gdzie naprawdę, kurde... Nie tych. Tych klaunów. I zastanawiacie się być może, co złego może być w ludziach z pomalowanymi twarzami, którzy mają rozśmieszać ludzi. A, bo wy nie wiecie. Klauni to tak naprawdę wyznawcy istot demonicznych. Najwcześniejszą genezą tego kultu klauna, przynajmniej dzisiaj tak na to mówimy, jest właśnie kult Nefilim. Ale między innymi dlatego, że Nefilimowie są opisani między innymi w księdze Henocha. Teraz już zaczynasz rozumieć, dlaczego klauny mają taką czerwoną, często malowane usta. I teraz zobacz, jak wygląda lew, który je mięso na żywca. Ma cały nos uwalony we krwi, całe usta wokół uwalone, tak? No tak jak, kurczę, by klauna zobaczył, wokół ta czerwona obwódka. Tak jest. Już zaczynasz rozumieć, zdaję sobie z tego sprawę, że to, co w Ameryce jest, i to jeszcze zobacz, o zgrozo, zabawiacz dzieci, tak? Kult tych bestii, tych potomków upadłych aniołów, pożeraczy ludzi i zwierząt, dzisiaj jest przemycony w postaci zabawiacza dzieci. Czyli mam rozumieć, że jak ktoś maluje usta i wyjeżdża poza obrys, żeby wizualnie te usta powiększyć, to znaczy, że w ten sposób czci szatana, pana zniszczenia, gwiazdy zarannej, antychrysta, diabła, biesa, Lucyfera. Dość. To co, każda osoba z czerwoną szminką to z automatu sługa Belzedupa, tak? A czy na przykład makijaż w stylu glamour to od razu portal do piekła, czy tylko zapowiedź egzorcyzmów? I to jest dla mnie bardzo poważne pytanie, bo ja nie wiem, czy mam wypędzać demony tylko koło McDonalda, czy też muszę koło każdej kobiety z mocnym makijażem, którą mijam na ulicy, odwalić apostoła dorożałe. W imieniu Jezusa! Wyłaź! Wyłaź! Teraz! Swoją drogą, wiecie, no trochę mnie to martwi, bo ja bym się wstydził pokazywać dupę szatanowi. Pokaż diabłu dupę! Obróć się, dawaj! Obróćcie się wszyscy do kamery! Diable! 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 Więc jak widzicie, klauny to czciciele rasy Nefilim. Rasy, na istnienie której nie ma żadnych dowodów, na przykład w wykopaliskach, której nikt z szurów nigdy nie widział, a której jedynym śladem są stare zapiski. Mało tego, te stare zapiski to nawet nie jest część tego kanonu ksiąg, który uznaje się za Stary Testament, tylko księga apokryficzna, dobre setki lat młodsza od ksiąg starotestamentowych, które trochę próbuje udawać. Ale to nie wszystko, bo ta rasa w całej tej mitologii szurskiej, no nie uwierzycie, żywi się energią pozyskaną z krwi dzieci. Jakby znany motyw. Z jakiegoś powodu szury bardzo chętnie opowiadają o tych dzieciach poświęconych w satanistycznych rytuałach. Tylko że zdają się zapominać, że aby dany gatunek przetrwał, to potrzeba minimum kilkuset osobników. A najlepiej, żeby to było kilka tysięcy. No i teraz jakoś trzeba tych ludzi, w sumie nie ludzi, te istoty, jakoś trzeba te istoty wyżywić. Powiedzmy, że przyjmujemy tak bardzo asekuracyjnie 2000 osobników. I przyjmujemy, że ich metabolizm jest jakiś inny, jest z innej planety i są w stanie przez całe życie zużywać więcej energii niż dostarczają. Co jest kompletnie niezgodne z prawami fizyki, jakie znamy, ale okej. Przyjmujemy tak na potrzeby tych rozważań. I przez to dziennie wystarczy im średnio jedno dziecko na 5 osobników. No, przyjmijmy, tak, okej? Mamy zatem 400 dzieci każdego dnia, co daje nam rocznie prawie 150 000. I ja się zastanawiam, gdzie jest cała ta armada statków, które mają tych ludzi przetransportować, potem jakoś wyżywić, zanim zostaną zjedzeni, albo zanim trafią do ubojni. A wydaje mi się, że to by mogło być całkiem duże logistyczne wyzwanie i być może zostałyby po tym jakieś ślady. Swoją drogą, ja się zastanawiam i widzę tutaj pomysł na potencjalnie naprawdę dobry biznes. No bo czy Nefilim mają jakąś swoją aplikację do zamawiania jedzenia? Na przykład,
no nie wiem, Nephilim Eats albo pysznedieci.pl. Taką aplikację, w której mogą sobie zamówić na przykład dziecko w sosie słodko-kwaśnym albo dziecko po tajlandzku. No i idąc dalej, czy na przykład jak dany Nephilim jadł za dużo, to może sobie zamówić dietę pudełkową taką na redukcję? No i jeszcze jedna, teraz taka dość modna sprawa, która swoją drogą też jest przez wielu utożsamiana z satanizmem. No bo co z Nephilim, którzy są wege? Czy są jakieś roślinne zamienniki małych dzieci dla wegetarian Nephilim? Na przykład, nie wiem, małe dzieci z tofu albo coś takiego? Czy mają jakieś swoją kuchnię wege tam w tej krainie Nephilim? Czy jak to działa? Ale z jakiegoś powodu nikt, żaden szur nie był w stanie przedstawić dowodów na znikanie 150 000 dzieci każdego roku, które byłyby potrzebne, żeby wyżywić całą rasę. Musielibyśmy otrzymywać raporty o zniknięciach tysięcy dzieci każdego roku. No ale wiecie co? Jakoś jak na złość, jak na nieszczęście tych wszystkich szurów, no jakoś takie raporty nie chcą się ukazywać, no nie i już. Zresztą pomyślcie, bardzo złym i bardzo wpływowym ludziom nie udało się zatuszować ich obrzydliwych działań na wyspie Epsteina. A przecież mówimy tam nie o jakimś masowym mordowaniu dzieci na przemysłową skalę dla celów gastronomicznych, tylko o jakichś zdecydowanie bardziej pojedynczych przypadkach. Ale nie tylko Nephilim żywią się krwią dzieci, bo są też ludzie, którzy dopuszczają się tego rodzaju zbrodni. I tutaj wchodzimy na rejony mistycznego, i cytuję, Black Eye Club. I teraz jak stoicie, to lepiej usiądźcie, bo padniecie, jak usłyszycie, do jakich monstrualnych manipulacji posuwają się szury. Zacznijmy od fragmentu nagrania wideo. Jeszcze jakbyś nie rozumiał, dlaczego mają często te ciemne jakby siniaki wokół oczów, to szukaj na hasło Black Eye Club, czyli klub czarnego oka, i zwróć uwagę, że bardzo wielu celebrytów w Hollywoodzie doświadcza takiego dziwnego schorzenia. Oficjalnie oczywiście tam mówią, że się gdzieś uderzyli, że coś, ale mają efekt uboczny. Jay-Z oraz inni popularni mają ten klub podbitego oka. Tak? Dlaczego im tak się dzieje? Czym to jest spowodowane? W tej teorii gwiazdy Hollywoodu oczywiście nie pożerają już, chyba, dzieci na żywca, ale wyciągają z nich esencję w postaci tak zwanego adrenochromu, czyli ekstraktu z ich krwi, który zażywają w postaci narkotyku, który daje im euforię, stają się młodsi, tak? Ale efektem ubocznym jest tutaj podobno właśnie zażywania tego, jak efektem ubocznym palenia na przykład zioła jest czerwone oczy, tak? I tak dalej. Tak tutaj jest właśnie ten siniec, który robi się pod okiem. Żeby udowodnić istnienie rasy bądź grupy ludzi, którzy żywią się krwią dzieci, nasz bohater pokazuje kolaż zdjęć kilkunastu osób z podbitymi oczami. Więc rozbierzmy sobie tą manipulację na czynniki pierwsze. Na tym kolażu mamy na przykład zdjęcie Steve'a Buscemiego. Zdjęcie, które zostało wykonane 24 lata temu. Papież Franciszek z kolei podbite oko miał w roku 2017. Oczywiście nalepił sobie tutaj u góry niby plasterek, że wiecie, uderzył się, nie? Żeby nie było tam, żeby miał wymówkę, ale ja już znam prawdę na temat tego, czego efektem to jest ubocznym. Zresztą wielkie zdziwienie. Człowiek, który miał wtedy 81 lat, który był aktywny, może się wywrócić i rozwalić sobie brew. Naprawdę, kto by się spodziewał? Kto by przewidział taką możliwość? Dalej, nie Jay-Z, jak mówi Obserwator, Jay-Z, tylko Kanye West. Chociaż w sumie to teraz chyba bardziej Yee. W każdym razie, tego konkretnego zdjęcia nie udało mi się znaleźć, ale najpewniej zostało ono sfabrykowane. Co widać choćby po tym kolorze opuchlizny, który jest w tym miejscu. Użycie tego konkretnego zdjęcia z podbitym okiem ogranicza się wyłącznie do popierania tej dziwnej teorii spiskowej i nie znalazłem go w żadnych legitnych źródłach. Mamy też na przykład zdjęcie Roberta Downey Jr. sprzed około 20 lat. Robert Downey Jr. jest znany ze swoich ekscesów i wdawania się w bójki, co może w jakimś stopniu wyjaśniać podbite oko. Dalej nawet nie chce mi się tego analizować, ale chyba już podłapaliście szablon. Ogólnie mamy zdjęcia zebrane z najróżniejszych okresów, wykonane na przestrzeni powiedzmy jakichś 20 lat. Co więcej, w znacznej części są to ludzie, którzy są albo starsi,
albo w jakiś inny sposób narażeni na urazy. I teraz zbierzmy to sobie do kupy. Każdy czasami doznaje urazów. Jeden potnie sobie palec przy krojeniu cebuli, a drugiemu spadnie na głowę szafka na zapleczu i ma wstrząsienie mózgu. W sensie wstrząsienie mózgu ma człowiek. Szafka chyba nie może mieć wstrząsienia mózgu. No chyba, że szafka też spiskuje z siłami piekielnymi w celu dezintegracji ludzkiej rasy. Zresztą, żeby wam to zwizualizować, pomyśl sobie, w ciągu tych ostatnich 20 lat, ile razy ty miałeś lub miałaś jakiś rozdrapany pryszcz na twarzy, który wyglądał jakby ktoś ci przyłożył? Albo czy w ciągu tych ostatnich 20 lat ktoś w kręgu twoich znajomych miał podbite oko? Andrzej, czy ty miałeś kiedyś podbite oko? Bo jak tak, no to znaczy, że jesteś na smyczy u Belzedupa, nie? I w tym przypadku wybierasz sobie pasujące zdjęcia spośród tysięcy celebrytów, piosenkarzy, aktorów, liderów religijnych, polityków czy znanych przedsiębiorców. Zdjęcia wykonane na przestrzeni 20 lat i mówisz: patrzcie, ci ludzie w ciągu ostatnich 20 lat mieli podbite oko. To znaczy, że uczestniczą w spisku. I to nawet nie trzeba próbować tutaj liczyć jakiegoś prawdopodobieństwa, żeby ogarnąć, że jak masz próbkę kilku tysięcy osób, a czas to będzie 20 lat, no to w tej próbce choćby nie wiem co, wystąpią jakieś urazy i choroby. Zwłaszcza jak to będzie tak popularny i powszechny uraz, jak na przykład podbite oko. No i zwłaszcza jak części z tych osób domalujesz tak chamsko śliwe, jak w przypadku Kaniego Westa. Ale nawet gdyby wszystkie te zdjęcia były wykonane jednego tygodnia, a nie są, i nawet gdyby wielkość próbki była inna, a nie jest, to nie byłoby to żadnym dowodem. Nie byłoby to nawet przesłanką do tego, żeby dopisywać do tego jakąś mitologię o piciu krwi dzieci. Co najwyżej, mogłoby być to przesłanką, żeby podejrzewać, że w danej grupie jest większa podatność na urazy. Ale w jaki sposób miałoby się to łączyć z jakimiś satanistycznymi praktykami? Albo jakby miało być dowodem nawet na coś takiego? No ja nie wiem, no ja nie wiem. No i fakt, szury nie mają bladego pojęcia, czym jest dowód. Ale tutaj mamy dosłownie kaskadę kłamstw. Kaskadę tak wielką, że Niagara to jest przy tym dosłownie kapiący kran. Podsumowując, nie ma żadnego dowodu na to, że teraz istnieje lub kiedykolwiek w historii istniała jakaś tajemnicza rasa żywiąca się krwią dzieci. Nie ma nawet cienia dowodu na to, że starożytna, ukryta od tysięcy lat rasa uczestniczy w jakimś spisku na masową skalę. Nie ma nawet cienia dowodu na to, że elity piją krew i tym bardziej nie ma nawet przesłanek, żeby podejrzewać, że miałoby się to wiązać z podbitym okiem. Tak jak nie ma żadnego dowodu na to, że istnieje płaska ziemia i na masę innych dyrdymałów, które opowiadają ludzie pokroju obserwatora końca. Mamy zatem wybieranie powszechnych zdarzeń i dopisywanie do nich wytłumaczenia, na które nie ma żadnego dowodu. Nie ma nawet przesłanek, żeby podejrzewać, że istnieje tutaj jakakolwiek korelacja. Co więcej, nie ma nawet przesłanek, żeby rozpatrywać to w kontekście innym niż majaki jakiegoś gościa, który myśli, że posiadł tajemną wiedzę, a jedyne co zrobił, to naczytał się głupot w stylu książki Davida Icke'a. Z innych ras mamy na przykład rasę ludzi węży. I słuchajcie tego, w tej mitologii wężem jest na przykład Jeff Bezos. I może zastanawiacie się, jakie to tym razem karkołomne argumenty udało się stworzyć, żeby poprzeć tak odważne tezy. No to tutaj ostrzegam, bo będzie mocno. Może faliczny kształt jego rakiet, które produkuje niebieskie pochodzenie i wielki falus. To znaczy inaczej, falus z podpisem Blue Origin, czyli niebieskie pochodzenie. Niebieskie postacie, jakby nie ludzkie, z wydłużonymi czaszkami tańczą do tej piosenki, gdzie on śpiewa I'm Blue. I może to na razie zabrzmi dla ciebie śmiesznie, no ale zwróć uwagę na podobieństwo. Jeff Bezos jest nawet podobny do tych postaci. Ale w filmach i nie tylko pojawiają się częściej motywy takich dziwnych postaci z wyblakłą, często blado-niebieską skórą i z wydłużonymi głowami.
Coś, co pokazuje źródło pochodzenia tej linii genetycznej, którą charakteryzowała niebieska skóra. Efektem ubocznym posiadania genów wężowych była niebieska skóra. I myślę, że Jeff Bezos, pokazując nam latające falusy z napisem Blue Origin, czyli niebieskie pochodzenie, szczyci się, tak? Tym, jakie ma korzenie i że płynie w nim ta właśnie niebieska, tak zwana królewska krew arystokracji. I nie wiem, czy załapaliście, co tutaj się w ogóle dzieje. Otóż przeszliśmy od tego, że Jeff Bezos ma napisane na rakiecie Blue Origin i jest trochę podobny do postaci z obciachowego teledysku z 98 roku, do twierdzenia, że to wszystko jest dowodem na istnienie linii genetycznej ludzi węży. Co tutaj się dzieje? I jak ktoś z was będzie chciał mnie zapytać w komentarzach, ale jak jedno ma wynikać z drugiego? Jak można przejść tą drogę we wnioskowaniu? No to ja spieszę z odpowiedzią. Potrzebne są do tego twarde narkotyki. Znaczy oczywiście potrzeba do tego wyjątkowo ostry umysł, który jest w stanie dostrzegać takie połączenia. To nie jest zabawa dla nas maluczkich, to jest zadanie dla największych umysłów tego świata. Ale jak myślicie, że to koniec raz w tej mitologii, to spokojnie, bo są jeszcze choćby gady. I jednym z takich gadów ma być prezes firmy Pfizer. Dokładnie tej od szczepionek. No bo oczywiście, że tak, nasz bohater nie może być tylko płaskoziemcą. Takie rzeczy nie występują pojedynczo. Jak już wchodzisz tak głęboko w spiski, no to musisz wierzyć we wszystkie, więc tak, obserwator jest też antyszczepionkowcem. Ale o ile większość antyszczepów ogranicza się do takich w miarę normalnych teorii w stylu ołów w szczepionkach wywołuje autyzm, co może przypominać coś, co mogłoby być prawdą. Nie jest prawdą i zostało dawno obalone, ale jeszcze może przypominać coś, co mogłoby mieć jakiś sens. To jednak nasz piewca prawdy nie bawi się w jakieś półśrodki. W szurstwie obserwatora nie ma miękkiej gry, nie ma miejsca na jakieś lightowe teoryjki dla początkujących szurów. Tutaj jest walka na śmierć i życie. Szurskie teorie balls deep. No bo jak inaczej określić teorię, że prezes znienawidzonej przez szurów firmy jest gadem. Gadem, który tylko ukrywa się w ciele normalnego człowieka. I to nie jest takie hehe, Mark Zuckerberg jest reptilem, bo robi głupie miny. No nie. Oni biorą to na serio. Jakbyśmy mieli taki miernik szuryzmu, to te rzeczy o ołowiu w szczepionkach, który wywołuje autyzm, byłyby gdzieś tak tutaj. A to, co opowiada obserwator, to... no, w sumie to 2,6 rentgena, brakuje nam skali, chowajcie się wszyscy. Ale wiecie, na co nie brakuje skali? Na to, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, bo ostatnie 2 tygodnie siedziałem i oglądałem te filmy i może ta łapka w górę pozwoli mi trochę zregenerować mój mózg po takim potoku głupot. I teraz wy pewnie zastanawiacie się, ale skąd on to wie? Jak obserwator końca zdobył wiedzę o prawdziwej, gadziej naturze liderów światowych? Jakie to śledztwo sprawiło, że doszedł on do tej niewygodnej dla establishmentu prawdy, co? I ja chyba nie jestem w stanie tego powtórzyć, więc proszę teraz o materiał filmowy. To Albert Bourla, prezes firmy Pfizer CEO Albert Bourla, i to jest wywiad z dużej telewizji NBC News. 10 milionów subskrybentów, ich oficjalny kanał. Widziałeś? Patrz to. Zobacz, jak tutaj się rusza i jęzor wyciąga. Zobacz, wyciąga jęzor i chodzi mu tu, nie? Pod gardłem. Zobacz jeszcze raz. Jęzor, zobacz. Jęzor. I chodzi. Widziałeś? No więc pamiętajcie, jak kiedyś będziecie mieć jakieś wystąpienie publiczne przed milionami oglądających, jakiś wywiad na żywo i będziecie mieć świadomość, że od każdego waszego słowa zależą losy gigantycznej korporacji, która generuje dziesiątki miliardów dolarów przychodu i będziecie wtedy robić jakieś nerwowe gesty, to całkiem prawdopodobne, że wy też należycie do obozu węża. No chyba, że jesteście człowiekiem, ale akurat zaschło wam w gardle. Ale kto by w ogóle wierzył w coś tak absurdalnego, w tak niedorzecznego jak to, że komuś z nerwów może zaschnąć w gardle? To są naprawdę jakieś niedorzeczne i absurdalne rzeczy. To chyba szury muszą w to wierzyć. Ale wiecie, kto jeszcze jest gadem?
Kto jeszcze należy do sekty satanistycznej? Kto jeszcze wyznaje diabła? No nie zgadniecie. Otóż satanistą jest papież. Słuchajcie tego. Obserwator zrobił filmik pod tytułem Nowy papież w przebraniu człowieka. Potomstwo węża. Na miniaturce jest odważny napis. Papież gad i papież z podstawioną głową jakiegoś gada. W tym filmie obserwator wraca do tematu prezesa firmy Pfizer. Jeśli powiesz mi, że to naturalne, że widzicie ten język, który co chwilę się oblizuje, a następnie... I tutaj mam taką ciekawą rzecz do sprawdzenia. I zrobimy sobie wspólny eksperyment. Tylko zobaczcie najpierw ten fragment. Jakiemu normalnemu człowiekowi pompuje się z lewej i z prawej strony? Co to w ogóle jest? Co to mu tutaj tak się pompuje? Bo to gardło nie jest. Jakiemu normalnemu człowiekowi? No, sprawdźmy to. Ja niestety na sobie nie mogę tego zbyt dobrze pokazać, bo u mnie trochę broda zasłania, ale lepiej będzie, jak sprawdzicie to sami, na sobie. Przyłóżcie tutaj palce do swojej żuchwy, gdzieś tak tutaj pod uchem, ok? Już? Teraz kilka razy mocno zaciśnijcie zęby, jakbyście chcieli przegryźć coś bardzo twardego, nie wiem, orzecha na przykład. Tak? Już wiecie, co tam pompuje? Poczuliście to? No to dziękuję. Wszyscy jesteśmy jaszczurami. Przez takich jak ty dojdzie do wojny domowej. Zresztą wróćmy sobie na chwilę do tego papieża. Zwróćcie uwagę na te dziwne tiki. Oblizanie, tak? Zobaczcie, jak dziwnie oni te jęzory wytykają. I zaraz gardło będzie chodzić. O, widziałeś, jak tu się napompowało? Zaraz będzie oblizanko. Gad nie może przecież wytrzymać, nie? Więc czy papież Leon to ten sam gatunek? Gadzi gatunek? Ja nie jestem jakimś wielkim fanem organizacji, jaką jest Kościół katolicki, a zwłaszcza jej hierarchów, ale człowiek pierwszy raz pokazuje się przed kilkoma miliardami ludzi. Ja jestem ciekaw, jak w takiej samej sytuacji zachowałby się nasz dzisiejszy bohater, gdyby miał tą świadomość, że obserwuje go dosłownie cały świat, że ludzie będą obserwować i analizować każde słowo, każdy gest, a nawet, że znajdą się takie szury jak na przykład nasz obserwator i będą stawiać jakieś teorie na podstawie tego, jak ruszało mu się gardło. No to kto by się spodziewał, że może zachowywać się trochę nerwowo? Kto by się spodziewał, że jego gesty, jego reakcje anatomiczne będą nieco inne? Kto by się spodziewał, że będzie nerwowo przełykał albo oblizywał usta, które w przypadku wielu ludzi wysychają, gdy są poddani mocnemu stresowi. Ale wiecie, zostawiając na chwilę ten ironiczny ton, to ja na serio jestem pod wrażeniem, jak bardzo kreatywnym trzeba być, żeby wymyślać aż tak odklejone rzeczy. To nie jest takie proste, że po prostu wymyślacie sobie: o, będę teraz analizował, jak mu się porusza gardło i na tej podstawie wymyślę jakąś totalnie odklejoną teorię. No nie. Do tego trzeba jakieś umiejętności, jakiejś predyspozycji. No ale okej, rozumiem. W tej mitologii zwykła ludzka trema nie istnieje. Tak jak nie istnieją atomy. Prawda, panie obserwatorze? Myśleliście być może, że płaska Ziemia to szczyt antynaukowej brawury? Otóż nic z tych rzeczy. W tym przypadku im dalej w las, tym dokonania naukowe będą coraz bardziej śmiałe. To są odkrycia, które nie tylko zmieniają to, jak widzimy świat, ale wręcz wywracają całą naszą wiedzę do góry nogami i sprawiają, że musimy stworzyć na nowo wszystko to, co wiemy. I to jest coś takiego, co ja autentycznie boję się wypowiedzieć na głos. No ale dobrze. Obserwator odkrył, że atomy nie istnieją. Jednym z kolejnych dużych kłamstw obok heliocentryzmu jest kłamstwo atomów. Ich nie ma, nie istnieją. Atomy nie istnieją, zostały całkowicie zmyślone, istnieją jedynie w naszej wyobraźni. I być może teraz drapiesz się po głowie. Jak to jest, że wszystko to, co wiesz o świecie, okazuje się kłamstwem? Zastanawiasz się, jak to jest możliwe? Otóż... Mówię ci, że nie udowodnili istnienia atomów, bo na tą chwilę nigdy atomy nie zostały zaobserwowane.
naukowcy je widzą w cudzysłowie za pomocą technik takich jak STM czy AFM. A widzieć za pomocą technik takich jak STM, czyli mikroskop tunnelowo-scalingowy, AFM, mikroskopia sił atomowych, oznacza używanie bardzo ostrej końcówki, która porusza się blisko powierzchni kropki i rejestruje bardzo małe siły lub prądy między końcówką a atomami. Te zmiany następnie przekształcane w obrazy komputerowe, czyli komputerowo wszystko generowane. My nie widzimy atomów bezpośrednio światłem, ale interpretujemy ich położenie na podstawie pomiarów fizycznych. I to akurat nieironicznie jest prawda. Jak chcesz zobaczyć atomy lupką, no to ich nie zobaczysz. Ale gdzieś tak w okolicach VI-V wieku przed naszą erą ludzie zaczęli podejrzewać, że świat składa się z małych cząstek. Wtedy jeszcze była to dla nich tylko koncepcja, ale w XVIII i XIX wieku naszej ery, gdy nasza wiedza i możliwości badawcze znacząco się rozszerzyły, dostaliśmy coraz więcej dowodów na to, że nasz świat nie składa się z wody, ognia, powietrza i ziemi, ale z atomów, które są elementarnymi cząstkami. Znaczy, wtedy były uznawane za elementarne i niepodzielne, bo potem się okazało, że jednak nie. Dopiero po jakimś czasie bardzo mądrzy ludzie zrozumieli, że istnieje coś głębiej. Takie małe stworki jak protony, elektrony i neutrony. A potem, jakby tego było mało, odkryli, że w środku protonów i neutronów są jeszcze kwarki. A do tego mamy gluony, które jakby trzymają je wszystkie razem, oraz leptony, takie jak na przykład elektron, które są trochę jak ten dziwny gość na imprezie, który trzyma się na boku i z nikim się nie koleguje. A, no i oprócz tego mamy jeszcze bozony, które odpowiadają za przenoszenie oddziaływań. I w takiej właśnie formie przedstawiłem wam taką ekstremalnie uproszczoną wersję modelu standardowego. Jak chcecie posłuchać o tym więcej, o całej tej fascynującej kwestii, to bardzo polecam dwa filmy. Przede wszystkim Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, a po drugie z Astrofazy. No i na jakimś etapie zrozumieli też, że jak zrobimy takie urządzenie, to może być tak, że te cząstki, które miały być niepodzielne, czyli atomy, jednak będą podzielne. I to dzielenie cząstek może odbywać się na zasadzie reakcji łańcuchowej. Brzmi bardzo groźnie, ale chodzi o to, że rozpad jednych cząstek będzie inicjował rozpad kolejnych cząstek. I zrozumieli też, że z tego rozbijania tych cząstek możemy czerpać energię. Naprawdę bardzo dużo energii. Dokładnie to energię w dwóch postaciach. W jednej proces ten jest dość stabilny i rozciągnięty w czasie, no a w drugiej w ciągu około 30 nanosekund stworzono 88 terajuli. No i ta energia w zasadzie zdmuchnęła z powierzchni Ziemi miasto Nagasaki. No i te 88 terajuli to jest całkiem dużo. Na przykład największa elektrownia w Polsce, elektrownia Bełchatów, musiałaby pracować prawie 5 godzin, żeby wytworzyć taką ilość energii elektrycznej. A tutaj ekwiwalent tej energii został wytworzony w 30 miliardowych sekundy. Ale te 88 terajuli to nadal nic przy energii, którą generuje Adam Gavin przewracający się w grobie. Tato, proszę cię, powiedz mi prawdę. A jeszcze trochę później bardzo mądrzy ludzie stwierdzili, że no w sumie to fajnie byłoby wybudować takie jebitne urządzenie. Wielkie na jakieś 27 km. I że w tym urządzeniu będziemy w stanie rejestrować nie tylko same atomy, nie tylko elementy składowe atomów, tylko właśnie pójdziemy jeszcze głębiej. I że dzięki temu będziemy w stanie lepiej zrozumieć nasz świat. I tak właśnie powstały elektrownie atomowe, broń jądrowa i największe urządzenie na świecie, czyli wielki zderzacz hadronów. Wszystkie one pokazują, że no jak najbardziej atomy istnieją. Sam fakt, że nie możemy ich zaobserwować przyrządami optycznymi, nie ma żadnego znaczenia w kontekście ich istnienia czy budowy. Budowy, którą jak widać poznaliśmy dość dokładnie. No ale jak się wypowiada takie rzeczy... Ponieważ cały nasz świat jest spajany przez siły elektryczne, a siły grawitacyjne nie istnieją. I rzeczywiście wszystko w skali mikro i w skali makro spajają prądy, siły elektryczne, siły elektrostatyczne, a atomy nie istnieją. To faktycznie może być trudno złapać kontakt z bazą. Ale opowiadam wam o tym wszystkim absolutnie nie bez powodu. Bo najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, co obserwator deklaruje na koniec tego filmiku. Przypominam również, że organizuję kurs tworzenia stron internetowych, który jest skierowany do osób, które nie miały styczności z tym tematem. Wciąż pozostało jeszcze parę miejsc i można się zapisać. Ja się tutaj bardzo zastanawiam,
Jak szury są w stanie wytłumaczyć działanie komputera bez istnienia atomów? No bo wiecie, podstawę działania współczesnych komputerów stanowią półprzewodniki. W sumie to nawet nie tyle komputerów, co w zasadzie każdego współczesnego urządzenia. No i te półprzewodniki są najczęściej zbudowane z atomów krzemu. I to właśnie interakcje między tymi atomami i elektronami w tych atomach pozwoliły dzięki pracy tysięcy niesamowicie zdolnych ludzi na stworzenie najpierw diody półprzewodnikowej, potem tranzystora, potem pierwszego układu scalonego, współczesnych komputerów, ARPANET-u, aż w końcu na stworzenie standardu HTML. I tego właśnie standardu HTML chce nauczać Szur, który wypiera istnienie tak podstawowych rzeczy, jak atomy i kulista planeta. Jakby to jeszcze nie było dostatecznie śmieszne, to słuchajcie. Standard HTML został stworzony w CERNie, czyli tej organizacji odpowiedzialnej m.in. za Wielki Zderzacz Hadronów. Organizacji, którą nasz bohater utożsamia z szatanem, z wpływami szatańskimi i tak dalej. Więc tutaj widać pewnego rodzaju niekonsekwencje. Z jednej strony ciśniemy po CERNie, mówimy, że to szatan i w ogóle i demoralizacja ludzi, a z drugiej strony chcemy brać pieniądze za uczenie ludzi szatańskich wynalazków i dzieł obozu węża, tak? I żeby już tak podsumować tą sekcję filmu. Bez istnienia atomów, w których elektrony mogą w określonych warunkach przeskakiwać pomiędzy atomami, nie ma mowy o współczesnej technologii. Prawie nic z tego, co znacie i z czego korzystacie każdego dnia, nie mogłoby istnieć, gdybyśmy nie poznali, czym są atomy i jak z nich korzystać. I nawet coś tak bardzo prozaicznego i wydawać by się mogło, że wręcz prymitywnego, jak radiowy pilot do bramy, byłoby praktycznie niewykonalne bez półprzewodników, które istnieją i działają właśnie dlatego, że zrozumieliśmy, czym są i jak wykorzystać właściwości atomów. O czymkolwiek bardziej skomplikowanym nawet nie ma co mówić. Teraz przejdźmy do nieco bardziej subtelnej, ale szalenie ciekawej kwestii. Chodzi o znaki, ale nie takie znaki, tylko znaki, które pozostawiają po sobie demoniczne siły. Bo z jakichś względów, o których powiemy sobie później, demoniczne siły pozostawiają po sobie ślady swojej aktywności. Na początku powiemy o logu Google Play. No bo nie wiem, czy wiecie, ale Google Play też spiskuje. Jak ściągacie jakąś aplikację ze sklepu, to z automatu podpisujecie pakt z diabłem. To jest bardzo stary symbol Sigil of Lucifer, logo sklepu Google Play, które wydaje się być wzorowane na nim niemal 1:1, tylko bez tej górnej części znajdującej się ponad trójkątem. Ale co ja tam wiem, logo Google Play, zobaczcie, nakładamy ten symbol Sigil of Lucifer i zobaczcie, niemal, no 1:1, ta część tutaj. No cóż, muszę to zrobić. Towarzyszyłeś mi przez wiele lat, ale musimy się rozstać. Żegnaj, przyjacielu. Obstawiam, że obserwator i na temat Apple ma jakieś urojenie. Znaczy przedstawi dowody na to, że Apple też działa na rzecz obozu węża. No więc niestety, z wami też muszę się pożegnać. Wychodzi na to, że teraz to tylko Nokia 3310. Ale czy na pewno? Weźmy sobie liczby 3310. Jak podzielicie 33 przez 10, to wyjdzie 3,3. I teraz naprawdę muszę coś dodawać? Naprawdę nie widzicie tutaj powiązania z liczbą 666? Naprawdę jesteście tacy ślepi? Zresztą to nawet nie trzeba iść tak daleko. Macie bowiem w nazwie tego telefonu 2 trójki. Zastanawialiście się, do czego to jest nawiązanie? Chyba wszystko teraz staje się jasne, prawda? Illuminati confirmed. A to, że ten model jest taką legendą, to wy pewnie naiwnie myślicie, że to dlatego, że Nokia, która była wtedy u szczytu swojej popularności, zrobiła wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję, którą pokochali klienci, nie? A guzik tam! Bo wy nie wiecie, do budowy tego telefonu zostały użyte materiały i schematy dostarczone przez demony. No więc niestety, Nokia 3310 też jest szatańska. Bzdura? No oczywiście, że tak.
Ale czy to jest bardziej absurdalne niż to Sigilu w logo? No, ani trochę. Ale jak myślicie, że to było tak bardzo głupie, tak skrajnie debilne, że już nic tego nie przebije? No to teraz na scenę wchodzi obserwator i mówi: potrzymaj mi mój model płaskiej ziemi. Mieliśmy powiedziane, że 5 wierzchołków to szatan. No spójrz po prostu na ten symbol grawitonu i na odwrócony pentagram. Cyk, cyk. No okej, głupota, debilizm totalny, no ale okej. Ale teraz dowiadujemy się, że każdy kształt, nawet w żaden sposób nie przypominający gwiazdy, to też szatan. Na pewno większość z was go kojarzy i oczywiście tutaj diabeł zawsze zostawia w swoich kłamstwach podpis. Teraz lepiej widać? Tak, w tym symbolu jest wpisany, w symbolu atomu jest wpisany ten symbol. A z kolei w tym symbolu jest wpisane 666. No to ja chciałbym się dowiedzieć, jaka ilość wierzchołków jest nieszatańska. No bo wiemy, że 3, no bo wiadomo, trójkąty, iluminaty, masoni i tak dalej. 5 i 6 też są szatańskie. No to jaka ilość wierzchołków wpisana w jakiś losowy kształt nie sprawi, że opęta mnie Belzebub? Jakich symboli mogę używać, żeby nie narazić się na wpływy demonów? No, ja się serio pytam, no bo ja chciałbym być naprawdę bezpieczny. Trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby nie powielać szatańskich symboli. To jest trochę tak jak chodzenie po polu minowym. W nartach. Tylko że zamiast wykrywacza metali macie dzwoneczek, taki dzwoneczek. Może i chuja, ale przynajmniej będziecie super śmiesznie wyglądać z urwaną nogą i z dzwoneczkiem w ręku. I jak myślicie, nie mam Androida, nie noszę czarnych paznokci, nie gram w Diabolo, ani nawet nie czytam Harry'ego Pottera, czyli znaczy, że jestem bezpieczny. No to jesteście w bardzo grubym błędzie. Mało tego, pewnie nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że czciliście szatana wiele razy. Możliwe, że nawet dzisiaj. Nie wierzycie? To zróbmy tutaj taki mały eksperyment i za chwilę wam to udowodnię. Teraz niech w górę rękę podniosą wszystkie te osoby, które śpią na boku. Ok? W górę, wszyscy. Ty, ja cię widzę cię, podnoś w górę rękę. Wiem, że śpisz na boku, podnoś w górę ręce. No, już, hop. Okej, chyba wszyscy. Możecie opuścić. Teraz w górę rękę niech podniosą wszyscy ci, którzy śpią w innych pozycjach. Okej, chyba wszyscy. Okej, możecie opuścić rękę. Dziękuję za udział w eksperymencie. Wszyscy właśnie czciliście Belzedupa. Widzimy się w piekle, zrobimy tam wspaniałą imprezę. No i mamy ten motyw, tak? Jak ona wychodzi i pierwszy ten bardzo wymowny gest robi właśnie z tą ręką triumfalnie wzniesioną w górę. Oczywiście jest to nawiązanie do pochodni Lucyfera, do niosącego światło, do motywu, który jest wszechobecny. Jak widzicie w wielu miejscach ten gest wzniesionej ręki, na przykład na obrazie pod tytułem Lucyfer, też popularnym dziele. Więc już od dziś wiecie, że podnoszenie w górę ręki może być niebezpieczne. Nie tylko dlatego, że może się okazać, że się spociliście, ale też ze względu na wpływy demoniczne. A jak chcesz zająć dobre miejsce na tej imprezie w piekle, którą zorganizujemy, to kliknij łapkę w górę pod tym filmem. Kolejność kliknięcia od tego guzika odpowiada kolejności wyboru miejsca, więc no opłaca się, nie ma na co czekać. Problem tylko polega na tym, że ten satanizm poszedł znacznie za daleko, że przesiąkł tam, gdzie jesteśmy najbardziej wrażliwi. I ja nawet trochę boję się o tym mówić. Może po prostu pokażę wam obrazek, a wy sami zrozumiecie, w jak wielkim niebezpieczeństwie jesteśmy. No i jak będąc w szkole myśleliście, że ten ból tyłka, który odczuwacie, no to jest zasługa projektantów, którzy chcieli zrobić maksymalnie niewygodne ławki, no to teraz już wiecie, że to tylko sam szatan dobierał wam się do tyłka. Mógłbym to jeszcze dalej ciągnąć, ale powoli staje się to nudne nawet dla mnie. Więc przelećmy sobie tak bardzo szybko przez to, co jeszcze jest szatańskie. I teraz musimy zachować trochę powagi, bo wiecie, to wszystko to absolutnie nie są żadne żarty. Musicie wiedzieć, że nasz bohater widzi wszędzie penisy. I jak jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że widzi ten kształt na przykład w rakiecie... Faliczny.
kształt jego rakiet. No bo okej, ten kształt jeszcze może się kojarzyć. Tak samo jak może się kojarzyć bardzo wiele innych przedmiotów, takich jak choćby, nie wiem, taka pałka do ucierania ziemniaków. To jednak, żeby dopatrzyć się penisów w śwince Pepie, no to trzeba się naprawdę mocno postarać. Do tego trzeba mieć naprawdę mocną wyobraźnię. I świnka Pepa i jej familia. Ale czekaj, daj mi chwilę. Dwuznaczny kształt ich ryjków? No i teraz przyznasz, że kiedy usunąłem oczy, buzię, tak, z tych dwuznacznych ryjków, no to rzeczywiście wyglądają dość dwuznacznie. Ale wiecie co? Jak oglądałem filmiki Obserwatora, to coś mi nie dawało spokoju. Miałem wrażenie, że coś się ze mną dzieje. I teraz absolutnie nie żartuję, bo sprawa jest bardzo, ale to bardzo poważna. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, o co tak naprawdę chodzi. I no, nie będę żartował, mocno, naprawdę przeraziło mnie to tak dogłębnie, do szpiku kości. Ale żeby wam to dokładnie wytłumaczyć, musimy wrócić do świnki Pepy. Autor mówi bowiem... Slangowe określenie pipi, które oznacza, no, penisa. Ale przyznasz, że jeśli patrzymy na te wyrazy, to widać w coś pewne podobieństwo. Ale w takim razie spójrzmy sobie na coś innego. Konkretnie na adres kanału naszego śledczego. Może jeszcze nie widzicie tutaj nic podejrzanego, no bo pewnie jeszcze nie jesteście tak wyczuleni na ślady obecności szatańskiej. Ale spokojnie, za chwilę mgła opadnie, wszystko okaże się oczywiste. Zobaczcie, Obserwator jest podpisany jako Mateusz Bednarek. Zacznijmy sobie od nazwiska. Robił on taki eksperyment ze wstawianiem spacji. Więc i my się tak pobawmy. Nazwisko Bednarek, jak zmienicie sobie nieco szyk, to wychodzi Bed of Dark. Łoże ciemności, czyli łoże szatana, pana ciemności, który steruje całym złem tego świata. Przypadek myślicie? No, być może, ale lećmy dalej. Tylko że tutaj nie mamy śladu związku imienia z szatanem. Mamy aż dwa tak silne znaki, że trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć. Zobaczcie, imię Mateusz. Tylko jedna sylaba dzieli je od Asmodeusza. Nie wiecie, kim jest Asmodeusz? To ja wam powiem. To demon. Mało tego, to jest jeden z największych i najsilniejszych demonów. Tutaj nawet piszą, że to jest przywódca jakiegoś demonicznego stada. Jakby w piekle używali LinkedIna, to Asmodeusz miałby tam wpisane same seniorskie i menadżerskie stanowiska w topowych piekielnych korporacjach, takich jak na przykład Smowpol, taki odpowiednik Orlenu, tylko zajmujący się smołą. Albo na przykład Facebook. No co, patrząc na to, co ludzie wrzucają na Facebooka, to absolutnie nikt mi nie wmówi, że Facebook nie został stworzony w piekle. To jednak nie wszystko. Imię Mateusz to bezpośrednie nawiązanie do demona Mastema. Nadal wydaje wam się, że to tylko przypadek, że ten człowiek ustawił sobie jako adres swojego kanału tak silnie nacechowane demonicznie słowa? Że to zbieg okoliczności, że jest tutaj tak wiele nawiązań do kultu diabła? No i tak naprawdę mówią, że przypadków nie ma. Jak ktoś ma aż takie szatańskie konotacje, to nie może nie być wysłanym na zlecenie złego. To nie jest możliwe. Powiem więcej. Spójrzmy sobie na najważniejsze źródło, którym cynicznie wysługuje się Obserwator, żeby próbować uwiarygodnić swoje demoniczne wpływy. Posłuchajcie. I nic więc dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, że jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz ich koniec będzie według ich uczynków. No przecież to jest 1 do 1 o naszym bohaterze, prawda? Przecież to jakby autor chciał opisać to, co robi nasz płaskoziemski bohater. A zastanawialiście się, skąd jest ten cytat? Nie? To ja wam powiem. To jest drugi list do Koryntian. I ten drugi list do Koryntian jest bezpośrednim dowodem na to, że nasz dzisiejszy bohater ma związki z szatanem. I oczywiście, że to jest bzdura, ale ułożenie takiej bzdurnej narracji to bajecznie prosta sprawa.
Zawsze znajdzie się coś, w co możesz wpisać 3 szóstki, albo pentagram, albo gwiazdkę. Bardzo prosto ułożyć sobie tego typu dowody pod swoją tezę. Albo może nawet nie tyle tezę, co zwyczajne urojenia. To wręcz bajecznie proste, gdy uświadomimy sobie, jak dużo jest różnych symboli, wierzeń, kultów, imion przypisanych demonom, gestów itd. W zasadzie na każdego można znaleźć coś, co w jakiś sposób powiąże go z jakimś szatanem, demonem, czy z czymś, co tego typu ludzie uznają za zagrożenie. A nawet jak w tym jednym przypadku, no akurat nie znajdziesz nic, w co mógłbyś wpisać szóstkę, no to przecież zawsze możesz wymyślić bajeczkę o tym, że to, że ktoś oblizuje wargi, to nie dlatego, że ma spierzchnięte, albo dlatego, że się denerwuje, ale to dowód na należenie do rasy jaszczurów, no. A jak nie będzie oblizywania, to możesz zacząć mówić o przełykaniu, o robieniu gestów, o przekrzywianiu głowy. W zasadzie jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia w wymyślaniu tego rodzaju bzdur. Ale mnie frapuje jedna rzecz. Po co ta gigantyczna organizacja? Ci sataniści, którzy dosłownie władają światem, zostawiają tak dużo znaków swojej obecności, które mogą być tak łatwo odkryte przez przebudzonych, takich jak nasz obserwator. Z jakiego względu ta monstrualna wręcz organizacja, która jest w stanie wpływać na trwające miliardy lat procesy geologiczne na Ziemi, ta organizacja, która jest w stanie przekupić w samej tylko Polsce setki tysięcy ludzi, a na świecie pewnie musi wydawać grube biliardy, żeby przekupić, żeby opłacić wszystkich tych ludzi, żeby milczeli. Organizacja, która ma w zasadzie nieograniczony budżet i nieograniczone możliwości, absolutnie nic sobie nie robi z ludzi, którzy mówią prawdę o jej mackach, które rozciągają się na każdą dziedzinę życia. No i wiecie, może mi się wydaje, ale tajemna organizacja, która wszystkich informuje o swoim istnieniu, która ciągle zostawia jakieś ślady swojej aktywności, no to chyba nie jest zbyt kompetentna w tym, co robi. Taki trochę gang Olsena wśród tajemnych, złowrogich organizacji. Gdybym ja był szefem jakiejś tajemnej, złowrogiej, satanistycznej organizacji, która po cichu steruje światem, no to, tak jak sama nazwa wskazuje, wolałbym, żeby była tajemna, żeby ludzie o niej nie wiedzieli. No ale może po prostu ja nie rozumiem naszego świata. Nie wiem. I tutaj jest kolejna, dość istotna kwestia. No skąd idą pieniądze na opłacenie tych wszystkich ludzi? No bo w samej tylko Polsce to są, no, grube miliardy złotych każdego roku. I nie to żeby coś, ale ukrycie przepływów tak dużych pieniędzy jest, no, problematyczne do ukrycia. Więc do tego i tak już ogromnego spisku trzeba jeszcze zaangażować całe rzesze pracowników Urzędu Skarbowego, całe departamenty w Ministerstwie Finansów, no i pewnie jakieś specjalne wydziały w każdym sądzie i prokuraturze. Wszyscy oni muszą przymykać oko na przepływy lewych miliardów złotych. I teraz, jeśli ktoś z was jest zatrudniony w takim tajnym wydziale, no to napiszcie mi proszę, czy macie jakieś takie specjalne szkolenia z kreatywnej księgowości spiskowej? No i najważniejsze, czy dostajecie jakiś dodatek za pracę w warunkach podwyższonego ryzyka dekonspiracji? A to są kolejne dziesiątki tysięcy ludzi, których nie tylko trzeba opłacić, ale którzy na przestrzeni lat nigdy nic nie powiedzieli o spisku, w którym są zaangażowani. Na przestrzeni tych setek lat to są pewnie grube miliony. Grube miliony, z których nigdy nikt nie puścił pary z ust o tym całym spisku. Jak to możliwe? I tutaj muszę się wam do czegoś przyznać. To być może sprowadzi na mnie ogromne problemy, więc jakby nie było już następnego filmu, no to fajnie było was poznać. Ale no udało mi się wykraść budżet tej tajnej organizacji. Teraz wam go zaprezentuję. Tu jest budżet operacji Globalny Spisek. Opłacenie NASA? Okej. Ukrycie Antarktydy, wynajęcie tych wszystkich statków, które tam patrolują? Spoko. Cenzura internetu? Bezproblemowo. Zablokowanie kanału Obserwator Końca? Odrzucono! Nie mamy takich pieniędzy, które byłyby w stanie coś takiego opłacić. Nie ma takiej możliwości. Więc tak jak widzicie, ta wszechmocna wręcz organizacja, która nie ma najmniejszego problemu z opłaceniem NASA, opłaceniem pierdyliarda innych organizacji na całym świecie,
ze zorganizowaniem tej trwającej od setek lat operacji pilnowania, patrolowania Antarktydy, która w zasadzie ma pewnie w kieszeniach setki milionów ludzi na całym świecie, których musi opłacić, ale ta organizacja z jakichś tajemnych przyczyn nic nie może zrobić z jakimś niszowym szurem w Polsce. No chcieliby go uciszyć, ale nie mogą. Z jakich przyczyn im to nie wychodzi? Odchodząc już trochę od tego konkretnego przypadku i tak bardziej patrząc na jakiś trend ogólny, to jest naprawdę bardzo smutne, że można żyć w XXI wieku, mieć w kieszeni dostęp do całej wiedzy zgromadzonej przez tysiące lat rozwoju cywilizacji, wszystkiego, co udało nam się jako ludzkość ustalić, mieć pod ręką źródła takie jak Google Books, które dają ci dostęp do wiedzy, dzięki której lepiej zrozumiesz świat, a mimo to być tak bardzo zamkniętym na rzeczywistość i żyć w jakichś oparach urojeń. Dziś każdy z nas ma przy sobie dostęp do wiedzy, której zdobycie jeszcze jakieś 35 lat temu równałoby się z jeżdżeniem po specjalistycznych bibliotekach po całym kraju. A mimo to są ludzie, którzy są w stanie odrzucić to wszystko, odrzucić te możliwości i twierdzić, że oni tego nie potrzebują, oni są mądrzejsi, oni wiedzą lepiej. I najgorsze jest to, że ci ludzie nie szukają nawet odpowiedzi, oni szukają potwierdzenia. No i znajdują je, jeśli będą chcieli to w symbolach, w Biblii, w nazwach użytkowników, a nawet jeśli już nie znajdą nic innego, to w jakimś, nie wiem, w numerze buta. Ale prawda jest też taka, że zrozumienie niektórych zagadnień bynajmniej nie jest proste. Będąc przy tych komputerach, o których dużo w tym filmie rozmawialiśmy, dogłębne zrozumienie tego, jak działa takie powszechne urządzenie, które każdy z nas ma przecież w domu, wymaga naprawdę eksperckiej wiedzy z zakresu fizyki, chemii, elektroniki, matematyki, no i oczywiście informatyki. I jeden człowiek zwyczajnie nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. Od szczegółów funkcjonowania poszczególnych elementów elektronicznych, aż do tego, jak działają poszczególne warstwy komunikacji sieciowej i frameworki do programowania aplikacji. Do tego dochodzi cała masa błędów poznawczych, które sprawiają, że każdy z nas się czasami trochę myli. Nasz umysł ogólnie jest bardzo niedoskonały i często wprowadza nas w błąd. Nieważne, ile rzeczy wiesz, ile rozumiesz, nieważne, jakie masz dokonania, ile faktycznych odkryć, też jesteś narażony na te same błędy. I nic nie pokazuje tego lepiej niż takie zjawisko, które jest nazywane chorobą noblistów albo syndromem noblistów. To jest taka skłonność do tego, żeby osoby, które osiągnęły możliwie największe sukcesy naukowe, niektórzy nobliści, na starość zaczynają głosić pewne nienaukowe poglądy. Ogólnie natura organizmów żywych jest taka, że po prostu jesteśmy leniwi. Czasami nie chce nam się szukać faktycznego rozwiązania albo prawdziwej odpowiedzi. Czasami też w niektórych kwestiach wystarczy nam przybliżenie. No bo nie musisz rozumieć, jak działają zmienne fazy rozrządu, jak steruje się składem mieszanki paliwowej, albo jak zasila się świece zapłonowe, żeby świetnie jeździć samochodem. W pewnych rejonach i w pewnych dziedzinach wystarczy nam uogólnienie. Na przykład silnik spala paliwo i porusza samochodem. Jeśli nie chcesz zajmować się modyfikowaniem swojego wehikułu, albo nie jesteś jakimś pasjonatem, to taki poziom przybliżenia będzie dla ciebie w zupełności wystarczający. Gorzej jednak, jeśli tych uogólnień jest aż tyle, że zaczynasz postrzegać świat w sposób niezgodny z rzeczywistością, a nawet zaczynasz przekonywać innych, że twoje zniekształcone wizje świata są prawdą. Najpierw nie chcesz znać szczegółów, bo to trudne, potem zaczynasz wierzyć, że ci, którzy te szczegóły znają, to część spisku, no a potem zostajesz kimś, kto wmawia ludziom, że geolodzy pracują dla szatana. W filmie o Atorze opowiadałem, że czerpie on korzyści ze straszenia ludzi, ze sprzedawania im bajek i tak dalej. Że moim zdaniem on nie wierzy w to, co opowiada ludziom, ale nie czuje oporów przed powielaniem takich rzeczy, żeby zarobić. I o ile Obserwator deklaruje, że nie jest fanem Atora, to moim zdaniem jest ofiarą takich osobników jak Ator i jemu podobni. Jest człowiekiem, który myśli, że jest przebudzonym, że odkrywa jakąś prawdę o świecie. A tak naprawdę jedyne co robi, to tapla się w szambie swoich nie mających nic wspólnego z rzeczywistością wymysłów. Tacy ludzie jak Obserwator są ofiarami mądrzejszych,
którzy zarabiają na wciskaniu bajek z mochu i paproci bardziej podatnym jednostkom. Jednostkom, które uwierzą nawet w najgorsze gówno, o ile będzie podane w odpowiednio spiskowej postaci. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zapraszam do playlisty o szurach. Tam więcej kręcenia beki, z głupot wygadywanych przez różnych ludzi z umiarkowanym kontaktem z rzeczywistością. A jak chcesz, żeby takich filmów jak ten powstało więcej, to zostaw łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. A jak chcesz być bardziej na bieżąco z tym, co robię, no to zapraszam na Instagrama. Tam wrzucam aktualizacje z tego, jak powstają filmy. I z tego miejsca chciałbym też bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Alicja, Anna S., Asia Makota, Avi, Basia Pawlik, Batmanik, Blacks Herbs, Broken Funk, Chris Natali, Cukier, Demanolog, Deni, Smogu, Goryczkowa, Jakubek, Kakioinis Gay, Karolina Łojek, Karolinkę, Lamikej, Linsien, Lukrasek, Łukasz Popowski, Michalina Daszuta, Michał Grochowalski, Michał M., Mr. Kamikadze, Nalaja, Natalia Wojewódzka, Onje Ocza, Paweł K., Przybyszka Amerykańska, Rainna, Sassy Pingu, Shadowplayer, Shiokko, Shishu, Tabitabita, TC Dave, Tosiałkę, Jutsu oraz Zuza Bluza. Jeszcze raz dziękuję, to dzięki Wam te filmy powstają. To tyle na dzisiaj. Na ekranie macie teraz linki do innych filmów. Zostaw suba, trzymajcie się ciepło, widzimy się na live'ie. Cześć.